Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jaką torbę dla elektryka sobie skompletowałem. Około 1,5 roku temu dostałem takie zapytanie, żebym pokazał swoją torbę elektryka i powiem tak, 1,5 roku temu jeszcze nie miałem tak dużo narzędzi, miałem kilka takich porządnych mierników. Bardzo nie podobało mi się to, że te mierniki leżą na dnie mojej torby. Gdybym przez nieuwagę wrzucił, nie wiem, kombinerki albo śrubokręt do torby, mogłoby się okazać, że uszkodzę ekran w takim mierniku, a te mierniki są dość drogie. Dodatkowo miałem jeszcze takie sprzęty jak śrubokręty w izolacji 1000V, szczypce przedłużane proste i krzywe, też w izolacji do 1000V, przyrząd do ściągania izolacji, zaciskarkę do tulejek na koniec przewodu, przyrząd do zakładania wtyczki do kabla sieciowego. Aby rozszerzyć możliwości moich mierników, no to miałem tutaj komplet różnego rodzaju żabek i przewodów, które rozszerzą możliwości pomiarowe moich mierników. Długo szukałem takiego porządnego producenta, który dostarczy mi wysokiej klasy sprzętu elektrycznego. Podczas majsterkowania i remontów używałem różnego typu sprzętu i podczas właśnie użytkowania tego sprzętu bardzo spodobała mi się jedna firma, jest to firma Knipex. Do tej pory używałem klucze do rur Alligator, Cobra, szczypce boczne tnące do strun, szczypce Segera i zwykłych kombinerek. Dodatkowe narzędzia, jakie znajdą się w mojej torbie elektryka, będą to już narzędzia firmy Knipex, ponieważ Knipex został partnerem tego filmu. Jednym z podstawowych narzędzi elektryka są śrubokręty izolowane. Jest to komplet 6 sztuk, 4 sztuki z końcówką płaską i 2 sztuki z końcówką krzyżową. I dodatkowym narzędziem będzie nóż do ściągania izolacji. On tutaj ma taką specjalną tępą końcówkę i przy rozcinaniu instalacji, które znajdują się już na przykład w ścianie, nie będziemy uszkadzać izolacji przewodów, tylko będziemy mogli w bezpieczny sposób ściągnąć tą białą izolację z przewodów. Następnym narzędziem jest ściągacz izolacji. Powiem, że ten ściągacz do izolacji, który jest automatyczny, często ściągał tą izolację naciągając ją i potem po przykręceniu przewodu ta izolacja wracała do swojej oryginalnej pozycji, no i były odsłonięte przewody elektryczne. Przy pomocy tego przyrządu można w precyzyjny sposób szybko ściągać izolację z przewodów. To są szczypce do elektroinstalacji. Można powiedzieć, że jest tu 6 narzędzi w jednym. No i starałem się już właśnie wyposażać tą torbę w narzędzia, które posiadają rękojeść z izolacją do 1000V. I tutaj od razu Wam mówię, to, że coś ma izolację do 1000V, to nie znaczy, że możecie wykonywać jakieś czynności pod napięciem, ponieważ jest to zabronione. Następnym dodatkowym narzędziem są szczypce boczne do przewodów miedzianych, zwykłe kombinerki, które powiem dość często są używane. Jeżeli chodzi o ten typ kombinerek w porównaniu z tymi przedłużanymi, no to mają one znacznie większą siłę na końcu szczypiec. Spodobały mi się też takie nożyczki solidne do przecinania przewodów, więc też znalazły się w mojej torbie elektryka. Z powrotem do torby wracają szczypce przedłużane, śrubokręt z neonówką, zaciskarka do tulejek na koniec przewodu, przyrząd do zakładania wtyczki do przewodu sieciowego. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie podobało mi się to, że te moje mierniki leżą na dnie torby elektryka, dlatego zamówiłem taki specjalny pojemnik. Dokładnie jest to pojemnik na sprzęt fotograficzny i w tym organizerze znajdzie się mój miernik Fluke, Sanwa i Unite. Dodatkowo znalazł się tutaj jeszcze miernik do pomiaru natężenia światła, który przydaje się podczas sprawdzania natężenia światła z nowego oświetlenia, które budujemy. Całe to pudełko wkładam dopiero do torby elektryka. Wkładam też dodatkowe przewody do pomiarów, kilka sztuk wtyczek do przewodu sieciowego i komplet tulejek na koniec przewodów. Wkrętaki, które do tej pory używałem, też wracają z powrotem do torby. Dobrze jest mieć też kalkulator, żeby sobie wykonać wstępne jakieś obliczenia. Przydają się też różnego rodzaju pisaki do opisywania przewodów.
Napiszcie, co jeszcze powinno się znaleźć w takiej torbie elektryka. I tutaj muszę wam powiedzieć, że są kompletne już zestawy dla elektryka, które można sobie zakupić w solidnej walizce, torbie. Tylko powiem, że one są bardzo drogie, że trzeba kilka tysięcy złotych wydać, żeby kupić taką skompletowaną walizkę. Dlatego ja nie jestem jak gdyby profesjonalnym instalatorem. Tych narzędzi potrzebuję do majsterkowania, dlatego zdecydowałem się na zwykłą taką torbę dla budowlańca. Tej samej torby używam do sprzętu, można powiedzieć, mechanicznego, czyli młotki, zwykłe wkrętaki, kombinerki, nożyce do cięcia blachy. Film o tej torbie możecie znaleźć tutaj w zakładce filmu. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!